Czy wiesz, że w Canwie możesz zupełnie za darmo i w 15-20 minut stworzyć własną stronę internetową? To idealne rozwiązanie dla każdego, kto chce mieć nowoczesną stronę internetową. Od strony chociażby zapisu, poprzez strony z portfolio, wizytówkami, czy chociażby z własnym biznesem. Cześć, z tej strony Iza. Witam Cię serdecznie na moim kanale. Pomagam kobietom takim jak Ty poznawać świat online'u i budować swój biznes od podstaw. Dzisiaj pokażę Ci, jak krok po kroku budować własną stronę internetową w Canwie. Przygotowuję właśnie swój kurs online i buduję dla niego stronę zapisu na listę oczekujących na ten kurs. I jest to świetna okazja, żebym mogła właśnie pokazać Ci, jak to się robi. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że nie potrzebujesz ani hostingu, ani domeny, ani żadnych umiejętności technicznych czy graficznych. Tak naprawdę wystarczy Ci tylko darmowa Canva i 15-20 minut wolnego czasu. Tak więc zapraszam na film. Tak wygląda stworzona przez nas strona internetowa. Jak widzicie, nie jest to nic skomplikowanego i akurat ja wybrałam sobie taką kolorystykę, taki układ i tak dalej, natomiast Wy możecie zrobić naprawdę cokolwiek tylko Wam się tutaj zamarzy. Jedyna uwaga jaka jest, to taka, że ja robię akurat w tej chwili stronę zapisu na kurs, więc ja tą stronę będę podpinała pod swoją platformę Systeme.io. Wy natomiast, jeżeli byście chcieli też z tej strony stworzyć stronę zapisu, tutaj musielibyście albo w jakimkolwiek innym miejscu dodać przycisk, który będzie umożliwiał przejście klientowi właśnie do formularza zapisu. Niestety Canva nie ma takich formularzy w sobie i nie umożliwia zapisywania ani tworzenia listy mailowej, w związku z czym byście musieli tutaj podpiąć jakąś zewnętrzną aplikację, czy platformę, czy jakieś inne narzędzie. No i w tym przypadku można na przykład podpiąć tutaj spokojnie też platformę, z której ja korzystam, czyli Systeme.io. No dobrze, i teraz przejdziemy sobie już do strony głównej Canvy. No i standardowo, żeby zacząć jakąkolwiek pracę w Canwie, musimy wejść na stronę www.canva.com i następnie tutaj na górze będą dwa przyciski. Jeżeli masz już konto, będziesz musiała się zalogować. Jeżeli nie masz konta, to tutaj znajdzie się gdzieś drugi przycisk i będziesz musiała się zarejestrować. Jak zrobić to, pokazuję w moim poprzednim filmiku Canva w pigułce. No i dobrze, teraz tak jeszcze gwoli przypomnienia. Szablony możemy wyszukać na 3 sposoby. Pierwszym sposobem to jest wpisanie tutaj w wyszukiwarkę na górze po prostu strona internetowa i w tym momencie wyświetlają nam się tutaj na dole przeróżne szablony. Jak również możemy też utworzyć pusty szablon, czyli tak zwaną białą kartkę i stworzyć wszystko samemu od początku. Drugim sposobem jest kliknięcie po lewej stronie, na tym pasku po lewej stronie też szablonów i tutaj najpierw zobaczymy przeróżne rzeczy, które są dostępne w tej chwili w Canwie, ale my chcemy stworzyć stronę internetową, dlatego też wchodzimy sobie tędy na strony internetowe, no i też wyświetlają nam się wszystkie szablony. I my możemy te szablony pofiltrować poprzez style, motywy, tylko w języku polskim, różnego rodzaju funkcje czy kolory. Na górze mamy podpowiedzi, jakiego rodzaju to ma być strona, do czego nawiązywać i tak dalej. Albo są to słowa, albo są to całe frazy kluczowe. No i po lewej stronie mamy też cały czas możliwość wyboru szablonów. Gdyby nam się nagle, nie wiem, zachciało tworzyć zamiast strony internetowej chociażby, nie wiem, wizytówkę, prawda? Także się cofamy znowu. Natomiast ja na potrzeby tego filmu będę wchodziła tutaj przez te ikonki, po to, żeby nie przedłużać. To chciałam Wam jeszcze pokazać, ja sobie tutaj w Wordzie stworzyłam już ściągawkę jak gdyby, czyli mam tekst strony napisany, mam mniej więcej wielkość czcionek, jak i również kolorystykę narzuconą, właśnie po to, żeby ten film nie trwał nie wiadomo jak długo. No i dobrze, myślę, że w takim razie zaczniemy. Wchodzę na stronę www przez tą ikonkę i jak widzicie wyświetlił mi się tutaj pusty projekt. No i od razu przejdę do wybranego szablonu, czyli do tego i z niego chcę albo zastosować wszystkie strony, albo wybrane. Ja na razie zastosuję wszystkie 6 stron, bo będę potem wybierała poszczególne strony, które mi pasują.
Dlaczego tak zrobiłam, że mam już wszystko przygotowane? Ano dlatego, że ja bardzo chcę, żebyście zobaczyli, że strony internetowe można tworzyć też w kanwie darmowej i wyszukanie tych wszystkich dostępnych szablonów czy elementów zajmuje bardzo dużo czasu, bo pamiętajcie, że oprócz tego, że to jest darmowe, to jeszcze musi nam się to podobać i z nami współgrać. Dlatego mówię, żeby nie tracić czasu, ja już sobie to wszystko wcześniej przygotowałam. No i teraz będziemy tylko układać po naszemu tą stronę, a Wam zostawię w opisie filmu link do tej stronki. Możecie sobie ją pobrać, korzystać z niej, dowolnie modyfikować, robić z nią co tylko chcecie. Dobrze, a teraz już kończymy gadkę i zabieramy się do roboty. Więc na początek ja sobie pousuwam rzeczy, które nie są mi zupełnie potrzebne. I najpierw na pewno pozbędę się tutaj tej ikonki z logiem i z nazwą firmy. I albo możemy to zaznaczyć poprzez zaznaczenie w ten sposób myszką, albo ja to najczęściej robię klikając na konkretny element. Ups, za dużo razy. Raz klikam, następnie naciskam Shift i naciskam drugi raz. I w tym momencie mam już to zaznaczone. No i teraz albo mogę to zgrupować, albo mogę te dwa zaznaczone od razu na raz usunąć. Usuwamy. Powiem Wam, że ja bardzo często korzystam jednak z myszki i z klawiatury. Jakoś tak się przyzwyczaiłam i tak mi jest najwygodniej. Nawet usuwanie, mimo że myszką jest łatwiejsze, bo wystarczy tylko najechać na kosz i usunąć. Nie wiem dlaczego, ja się przyzwyczaiłam i często wciskam delete'a po prostu na klawiaturze. Ok, usuwam ten element, bo mi nie będzie potrzebny. Myślę, że tutaj panią i ten element graficzny też usunę. Nie, treści nie chcę usuwać, treści mi się przydadzą. Czyli zaznaczam tylko te dwa elementy. Usuń, mamy pusto. Guzik nam się w tej chwili też nie przyda, więc go też usuwam. No i zostało nam tak naprawdę jeden napis tutaj i tutaj. No i coś trzeba by było dołożyć, żeby to było w miarę ładne. I na początek ja sobie usunę tło, w sensie, że zmienię go na biały kolor, bo taki mi się podoba na razie. No i zaczniemy może od, przepraszam, może wgramy najpierw swoje zdjęcie, ponieważ ja chcę, żeby tutaj było moje zdjęcie. Wchodzimy na przesyłanie, no i tutaj macie wszystkie zdjęcia, które są przysłane już do kanwy. Jeżeli nie macie żadnego zdjęcia przesłanego do kanwy, klikacie tutaj prześlij obraz lub wideo i pobieracie z komputera dokładnie to, co sobie potrzebujecie. Natomiast ja mam potworzone już foldery, żeby było mi łatwiej ogarniać to wszystko. W związku z tym wchodzę tutaj na dole na projekty. Te projekty są pod rysunkiem, bo zobaczcie, tutaj są jedne projekty, tu są drugie, więc ważne, żebyśmy weszli na te dolne. Klikam i jak widzicie, można tutaj różne rzeczy zobaczyć. Ja wchodzę na foldery, które sobie sama stworzyłam. No i teraz wyszukuję folder ze swoimi zdjęciami. No i mam. I ja bym chciała tutaj wstawić to zdjęcie. Jak widzicie, ono już jest bez tła, ponieważ w kanwie darmowej można usunąć tło tylko i wyłącznie za pomocą naciśnięcia tego guziczka jednego i tło będzie usunięte. Natomiast jeżeli nie masz płatnej kanwy, to wchodzisz na stronę remove.bg, tam wgrywasz zdjęcie i usuwasz tło. Potem to zdjęcie pobierasz na komputer i z komputera przerzucasz do kanwy i jest zrobione. Troszeczkę więcej kliknięć, ale działa tak samo, jakbyś w kanwie usuwała tło. No dobra, mam już zdjęcie. No i teraz zajmę się tym napisem. Ja tutaj na pewno na początku chciałabym zastosować swoje czcionki. W związku z czym ten nagłówek będzie w mojej czcionce Montserrat. I zobaczcie, przechodzę na czcionki. Kliknęłam tutaj na górze i wyświetliła mi się cała tablica, cała lista czcionek. Możemy tutaj przewijać i każdą czcionkę po kolei naciskać, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Jeżeli nie masz jeszcze ustalonych swoich czcionek albo nie wiesz, jak to ma być zrobione, możesz pokombinować, popatrzeć. Natomiast ja mam już ustalone swoje czcionki, w związku z czym ja sobie wchodzę tutaj przez wyszukiwarkę, wpisuję początkową nazwę, początkowe literki z nazwy i tutaj już mi się, widzicie, mój Montserrat wyświetli. Zmieniam. Chciałabym go również, żeby ten napis był grubszy, dłuższy na pewno. I teraz dopiero będę pisała. I teraz przechodzę właśnie do kopiowania po to, żeby to szybciej wszystko poszło. No i teraz zaznaczamy i wklejam mój tekst. Twórz grafiki profesjonalnie. Widzicie, tu jest 75. Za dużo jest. Ja sobie ustaliłam, że będzie między 40 a 50,
W związku z czym możemy zrobić to też na dwa sposoby. Albo lecieć minusikiem i sobie tak po kawałeczku dmuchać, albo możemy po prostu kliknąć tu i wybrać konkretną wielkość, a ja bym chciała, żeby to było wielkości 47. Jak widzicie, tutaj 47 nie ma, prawda? Jest 42, 48. W związku z czym zaznaczam sobie, tak żeby, chciałam palcem Wam pokazać, przepraszam, żeby tutaj było zaznaczone i wpisuję najzwyczajniej w świecie z klawiatury 47, klikam obok i już mam 47 zrobione. Mimo że w podpowiedziach Canvy to nie było dostępne. Zobaczcie, widzicie? Rozmiar czcionki jest 47. OK. I teraz tą czcionkę chciałabym też mieć w swoim kolorze firmowym, w związku z czym przechodzę, mam zaznaczony tekst, klikam literkę A, zaznaczam granatowy kolor i tu mi się zmienił napis, ten, który przed chwileczką tworzyliśmy, na kolor granatowy. Ale spójrzcie, tutaj na dole jest zmień wszystko. Czyli żeby nie klikać każdego jednego elementu czarnego, który jest, a i będą to najprawdopodobniej same napisy, jak tutaj widać, to mamy taki skrót jak gdyby i poprzez kliknięcie zmień wszystko, wszystko co jest czarne w tym szablonie zmieni nam się na kolor granatowy, taki jak sobie wybrałam. No i klikam i zobaczcie, wszystkie literki zmieniły mi się na kolor granatowy. Dobrze. No i teraz mam tutaj ten napis, on jest wyrównany do lewej strony. Wygląda to sobie średnio, więc będę znowu kombinowała i ja bym chyba chciała, żeby to było wyśrodkowane, tak jak tutaj widać. Przesunę, jeszcze troszkę rozszerzę, no i jest OK. I tak bym chciała, żeby to zostało. Dobrze. Teraz chciałabym tutaj wstawić sobie logo Canvy, więc wchodzimy w elementy na górze, w wyszukiwarkę wpisuję sobie logo Canva i powinno mi się wyświetlić wszystko to, co jest dostępne pod hasłem logo Canva. No i my potrzebujemy grafikę i jak widzicie, tutaj nam się wyświetliły. Wyświetliły nam się loga stałe, jak i animowane. I na stronie możemy wstawić zarówno jedne, jak i drugie. To jest pełna dowolność, wszystko zależy od nas. Ja chcę, żeby było logo stałe, więc sobie kliknęłam na logo stałe, no ale ono jest trochę za duże, zobaczcie, wygląda to tak trochę ni przypiął, ni przyłatał. No to zmniejszam sobie to logo, tak żeby ono było w miarę widoczne, ale żeby nie przytłaczało całej strony. No i dobra, górę mamy, zdjęcie mamy, no i teraz chciałabym tutaj ten napis zmienić i ten napis będzie napisany będzie moją drugą czcionką, czyli Poppinsem. I też sobie wchodzę tutaj, pamiętacie, ostatnie wyszukiwanie było Montserratu, więc klikam X, żeby wyczyścić i wpisuję znowu pierwsze literki i mamy Poppins, widzicie? Już sobie zmienię, pogrubię również, żeby wiedzieć, jak będzie wyglądał tekst, który tutaj naniosę. Dobra, zaznaczam, wklejam to, co chcę, no i mamy. Wygląda to tak sobie średnio na jeża, tak? Tutaj mi się kropka niepotrzebnie wkleiła, zaraz ją usuniemy. No i dobrze. Teraz chcę na pewno, żeby napis był większy i miał około 27, więc znowu albo lecę tędy, albo mogę sobie rozciągać w ten sposób, albo mogę po prostu tutaj wpisać 27, które też jest niedostępne i ojej, wpisałam 57, przepraszam, 27 i jest. I zwróćcie uwagę, co ja tutaj zrobiłam. Mimo że jest to jedno pole tekstowe, znaczy mamy 3 jak gdyby akapity. I zamiast zaznaczyć wszystko, zaznaczyłam tylko pierwszy, w związku z czym w całym tym polu tekstowym tylko pierwszy akapit mi się powiększył. Pozostałe 2, jak widzicie, mam dalej małe. No więc co teraz robię? Teraz zaznaczam znowu pozostałe 2 i znowu wklejam tutaj 27. I mamy to. No ale jak widzicie, nie wygląda to zbyt ładnie. Więc na pewno ja bym chciała ten tekst, ten napis trochę rozciągnąć i przesunąć w bok, ale też nie chcę, żeby zostało na końcu, że zostały takie bękarty, czyli literka I, A, Z i tak dalej. I chciałabym też, żeby to było wszystko wyśrodkowane, no więc wyśrodkowałam. Wygląda to tak, ale jeszcze nie do końca mi się podoba, więc rozszerzyłam jeszcze bardziej. Oczywiście każdy ustawi z Was sobie tak, jak sobie życzy. No mi się podoba tak i tak ja po prostu zostawiam.
No i dobrze, i teraz chciałabym, żeby napis Canva od A do Z z rabatem był bardziej widoczny, dlatego też zaznaczam ten napis, wchodzę na literkę A i chcę zmienić ten kolor na czerwony. Klikam tutaj na tą tęczę z plusikiem, wybieram sobie kolor czerwony, klikam i mam. Można zrobić tak, żeby te napisy nie wchodziły na zdjęcie, można zrobić tak, żeby wchodziły. Naprawdę tutaj robicie tak, jak Wam się tylko podoba. Został mi tutaj bękart, więc troszeczkę jeszcze chcę to rozciągnąć, ale teraz będzie za dużo. Dobra, więc zmniejszę sobie pewnie czcionkę troszkę. Może to będzie lepiej. Nie będzie lepiej. Więc wracam do 27 i po prostu klikam przed literką I, naciskam Enter i mi się przenosi piętro niżej. No i wygląda to w ten sposób. Jedni powiedzą, że ładnie, drudzy, że brzydko, no ale to nie ma znaczenia. Ma to się wszystko podobać nam. Przechodzimy teraz do następnej strony. No i tutaj będziemy też wprowadzać całkiem spore zmiany, ponieważ tak, na pewno się pozbędziemy tego wszystkiego, co jest tu na dole, bo to nam jest niepotrzebne. I chciałabym, żeby te prostokąty były trochę większe, bo tutaj planuję wpisać, dla kogo jest ten kurs, jakie będą bonusy przewidziane w kursie i jaki mniej więcej będzie zakres kursu. To też usuniemy, bo to mi jest niepotrzebne. I zrobię tutaj pierwszą, następne przyspieszę. Tu chciałabym też jeszcze powiększyć, bo myślę, że to będzie dobra decyzja. I najpierw zmienimy tutaj kolor. Wchodzę sobie na kolor tego pierwszego. Tu jak widzicie mam zaznaczony już kolor, który chcę. Przechodzę, klikam. Wchodzę na plusika i tutaj wklejam na dole kolor, który chcę. I mam kolor brzoskwiniowy. Następnie wklejam napis, dla kogo jest ten kurs. Wklej. Jak widzicie, on się wkleił tu na dole, więc łapię go, przenoszę, ustawiam jakąś tam wielkość. Ja sobie ustawię powiedzmy 27, ale pogrubimy. Dobra, i ja chcę, żeby był w kolorze niebieskim, bo właściwie chcę, żeby każdy kurs był w kolorze niebieskim. Mamy to. No i teraz tutaj wklejam, dla kogo jest ten kurs. Wklejam. Tu się zrobiła dokładnie ta sama sytuacja, więc też przesuwam, zmniejszam pole tekstowe, tak żeby mi pasowało tutaj do tej ramki, którą chcę. Powiększam wielkość tekstu i nie wiem, czy tu nie zrobię 18 tylko. Myślę, że wystarczy. Jak widzicie, tutaj muszę usunąć, bo tutaj sobie wielkość wpisałam, więc to jest nam niepotrzebne. No i dobrze, i teraz chciałabym, żeby te akapity tak się nie zlewały, w związku z czym na końcu każdego jak gdyby zdania klikam Enter, żeby to porozsuwać, żeby to było bardziej czytelne. No i jest ok. No i chciałabym jeszcze, żeby te tutaj fistaszki, które są, miały inny kolor. Więc też wchodzę na to, klikam literkę A i powiedzmy zrobię sobie takie zielone. No, one słabo są widoczne, więc weźmiemy sobie bardziej jakiś taki, lepszy. I jeszcze tutaj zmienię, to był ten kolor. Tu zmienię na ten kolor i tu zmienię na ten kolor. No i właściwie mam to zrobione. No i tutaj też sobie zmieniam tło tej strony, więc klikam na stronę, na to kółeczko, potem wchodzę tutaj na plusika i wklejam numer koloru. I jak widzicie, kolor tła całej tej strony jest taki sam jak kolor tego prostokąta, w którym znajdziesz informacje o tym, co jest w środku kursu. No i teraz ja bym chciała, żeby to się jednak troszkę odznaczało, więc zaznaczam ten prostokąt i następnie nie chcę zmieniać tła, chcę tylko dodać obramowanie. Wchodzę tutaj w te 3 kreski różnej grubości i wybieram sobie obramowanie, na przykład to, i zostawiam rozmiar 4.
jest w kolorze czarnym, ale ja chcę, żeby było niebieskie, tak jak wszystko, więc wchodzę na ten okrąg i wybieram swój kolor. I tym sposobem, mimo że to jest ten sam kolor, mam to zrobione w inny sposób. Ale wiecie co, ja bym tutaj chciała, żeby to jednak był większy odstęp, więc jeszcze sobie troszkę to poodsuwam. Chcę, żeby, widzicie, tu się pojawiły takie prowadnice, ponieważ ja chcę, żeby wszystkie napisy zaczynały się od tej samej strony. I sobie sprawdzam. Jak widzicie, też pojawiły się liczby 90, które pokazują mi, że między prostokątami jest taka sama odległość. No i dobra, to mamy przygotowane. I teraz tej strony zielonej nie potrzebujemy, więc ja ją usuwam. Tej strony też nie potrzebuję, więc ją usuwam. Zostawiam tą stronę z pytaniami i tej strony też nie potrzebuję, więc też ją usuwam. No i dobra, i mamy coś takiego. Pamiętacie, tam zmieniliśmy sobie kolor czcionki na niebieski i tutaj mi się wyświetliła na niebiesko. No i tutaj też bym chciała pozbyć się tła, więc zaznaczam sobie, jak widzicie, cały prostokąt. Zaznaczam na biało i tyle. Następnie tutaj mam takie niebieskie tło. Mam nadzieję, że ono się nie pokrywa z tym moim. I chciałabym je zmienić właśnie na taki mocny zielony. No i znowu pojawiło mi się na dole. Zmień wszystko z takiego niebieskiego na zielony. Zmieniam wszystko i się zmieniło. Widzieliście? Tutaj we wszystkich trzech. Zobaczymy, czy jeszcze gdzieś się zmieniło. Nie, super. No i teraz będę znowu zmieniała kolory, będę wklejała teksty. No i dobrze, zaczniemy od pierwszego pytania, które mam też już przygotowane. Zaznaczam tekst, wklejam i wklejam odpowiedź. I od razu podciągnę sobie wyżej, bo nie ma potrzeby, żeby takie duże były prostokąty. I zmniejszam go. I myślę, że też tutaj sobie czcionkę zrobię na trochę jednak większą. Może 16, 17 niech będzie, dobra. Jak widzicie, tutaj mi się wszystko zlało, weszło jedno na drugie, ale to nie ma problemu. Nie, chyba 16 będzie lepsza, bo wtedy się ładniej to układało, dokładnie. I zostawiam tak. Jeszcze zmienię kolor w tym. To miał być kolor różowy. Staram się nie nadawać zbyt dużo nowych kolorów, żeby to nie było takie bardzo pstrokate, tylko jednak troszkę bardziej profesjonalne, więc znowu numer sobie skopiowałam kolorów, wklejam go tutaj i mam zrobione, tak? I tym sposobem zrobię pozostałe dwa. No i dobrze, ustawiłam sobie te prostokąty tak jak chcę, czyli zmieniłam kolorystykę tła, zmieniłam sobie kolorystykę napisów, nowe napisy dodałam i tak dalej. No i teraz chciałabym, żeby na przykład to wyglądało też jeszcze w miarę tak, powiedzmy, że fajnie i dlatego chcę zmienić tutaj sobie w tym prostokącie też obramowanie na takie, też w granatowym kolorze. Tyle tylko, że chcę mu dać też to i może damy mu oj, piątka za dużo, dwójkę. Dobra, mam nadzieję, że dwójeczka będzie ładnie, no ładnie to wygląda. I to samo zrobię z pozostałymi, znaczy z tym niebieskim. Więc też to sobie ustawiam to. Dwójeczka. I kolor granatowy. No i cudownie. Tu zostawiam w całości, ale też zmienię sobie kolor na granatowy. Wiecie co? I może żeby było spójnie, to jeszcze tutaj sobie zmienię obramowanie, kolor obramowania. Znaczy dodam obramowanie i tu damy, może nie, damy takie chudsze dwójeczkę i też chcę mieć w kolorze granatowym. I tu zrobię dokładnie to samo. Damy to. No i dobra, zmienione. No i teraz będziemy dodawać tu ostatni napis. No i tu wstawiam sobie napis, który bym chciała. I jak widzicie, on znowu mi się wkleił tutaj. Oczywiście mogłabym to robić poprzez dodaj nagłówek, podtytuł, trochę treści, ale ja się w to nie bawię, bo łatwiej mi jest po prostu zrobić kopiuj i wklej w ten sposób i po prostu jedziemy, tak? Napis jest granatowy, chciałabym jeszcze go powiększyć, no i tutaj muszę zmienić też czcionkę na Poppinsa. Dobra. I powiększymy sobie to powiedzmy do 27 też, zobaczymy. Dobra, 27,2, niech będzie tak. Ach, tutaj znowu mi się skopiowało z tą kropką.
źle zrobiłam. No i chcę, żeby znowu było to podkreślone, więc znowu zaznaczam tekst, klikam na literkę A, klikam na czerwony i mamy. No ale jak widzicie, tutaj jest to napisane tak bardzo, bardzo blisko siebie, dlatego ja sobie też skorzystam znowu z odstępów, czyli z interlinii w tym przypadku i troszeczkę powiększę odstępy między tymi liniami. Dobra. No i niech będzie tak. Tu może rozstrzelimy trochę nawet literki w tym. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Nie podoba mi się to. Dobra. I zostawiamy w ten sposób. Mamy właściwie wszystko zrobione. Teraz chciałabym jeszcze dodać ikony społecznościowe, mediów społecznościowych tutaj, żeby też klient, który wejdzie na taką stronę, mógł mnie na nich znaleźć. Więc znowu przechodzimy na elementy. Jak widzieliście, wstawiłam sobie logo YouTube'a, pomniejszyłam tą ikonkę i przesunęłam tutaj na dół. Następne będzie logo Facebooka. No i mam teraz wszystkie logo, ale chciałabym, żeby one nie były takie pstrokate, żeby nie odciągały jednak uwagi od tego, co tu jest napisane, więc wszystkie zrobię je też w kolorze granatowym. Klikam na logo i zmieniam kolory. Mamy granatowe. To samo robię z Facebookiem. I to samo robię z Instagramem. No i mamy zrobione. I teraz chciałabym, tutaj coś krzywo mi wyszło, zaraz musimy to poprawić odrobinkę. No i teraz chcę podłączyć pod poszczególne ikonki swoje social media. Więc pobieram sobie link, który chcę podpiąć pod ten guzik. Następnie prawym przyciskiem myszy klikam na ikonkę YouTube'a i tutaj widzicie, mam coś takiego jak link. Można też użyć skrótu klawiszowego Ctrl+K. Lewym przyciskiem myszy naciskam na to i pojawia mi się okienko, do którego wklejam link. Naciskam gotowe i jak widzicie, tutaj ten link mi się pojawił. Jak się kliknie na ten długopisik, można ten link edytować. No i tak samo dodam do Facebooka i do Instagrama. No i chciałabym jeszcze, słuchajcie, zmienić tutaj sobie kolory tego tła, bo jednak białe z tym niebieskim tak tylko i wyłącznie mi nie do końca pasuje, więc sobie zaraz sprawdzę, jakie tutaj tła narzuciłam i zmienimy. I zamiast tych białych kolorów damy sobie taki jaśniutko, blado żółty. Jakoś tak bym to określiła, tak jak tutaj widzicie. Myślę, że on fajnie będzie współgrał z tym niebieskim. I tutaj zrobimy dokładnie to samo, jejka, co ja robię. Znowu to i to jest ten kolor i mamy to. No i tak wygląda nasza strona. Prawda, że to było proste? No i dobrze, i teraz warto by było tą stronę opublikować. Ale nim ją opublikujemy, najpierw zobaczymy sobie podgląd. Klikam na górze na podgląd i tak wygląda nasza strona na komputerze albo na laptopie. Tutaj na dole mam zaznaczony ptaszek przy zmianie rozmiar na urządzeniu mobilnym i dlatego też jak wejdę tutaj na podgląd, jak będzie to wyglądało na przykład na telefonie i kliknę, to wygląda ta strona w ten sposób. Więc wygląda tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Super. I możemy tą stronę opublikować z tego miejsca, ale możemy też opublikować tutaj jak gdyby z tej strony szablonowej. I teraz tak, klikamy na publikuj stronę. No i Canva pozwala nam publikować strony na subdomenie bezpłatnej. Ja akurat mam tą subdomenę już utworzoną, natomiast ty po kliknięciu w publikuj stronę pojawi ci się okienko, gdzie będziesz mogła sobie dodać początek swojej nazwy, czyli na przykład w moim przypadku może to być, nie wiem, Izabela Parys, albo tak jak jest tutaj, KKK, KO, QQI i tak dalej. To taki, wiecie, głupkowaty kiedyś wymysł, no i tak zostało już, ale nieważne.
No i zawsze rozszerzenie tej domeny będzie my.canva.site, tak będzie napisane. No i potem będzie adres, będzie slash i będzie łamane na adres strony, który mamy tutaj zapisany, czyli tytuł naszej strony. Ja jak zwykle nie zmieniłam tytułu, ale wy pamiętajcie, koniecznie ten tytuł tutaj trzeba zmieniać. Ja już mam taki nawyk, że po prostu go nie zmieniam i to jest duży błąd, bo czasami bardzo, bardzo długo muszę wtedy szukać tego, co właśnie stworzyłam na komputerze, jeżeli prześlę sobie projekt już do komputera. Ale wracając. I tak jak wam mówiłam, tutaj mamy adres URL witryny. To jest darmowe konto na Canwie. Masz tam też jeszcze możliwość wybrania płatnej domeny na Canwie, ewentualnie domeny niestandardowej, czyli swojej własnej domeny. I jeżeli jeszcze jej nie masz, a chciałabyś mieć, to możesz skorzystać z The Hosting. Ja właśnie tam rejestruję wszystkie swoje domeny i z moim linkiem partnerskim otrzymasz 20% rabatu. No i teraz po prostu publikujemy stronę. Zobacz, jakie to proste. Kliknęłam publikuj. Trwa przygotowanie projektu i hurra, mamy stronę już opublikowaną. Klikam na wyświetl witrynę i jest to, co stworzyliśmy. I tak się prezentuje ta strona. Prawda, że jest ładna? No mi się podoba. A wy możecie sobie ją dowolnie zmodyfikować. No i teraz tak, ta strona może zostać tak jak jest, na tym adresie, który tam sobie w Canwie narzuciliście, ten początek, a potem dalej jest to rozszerzenie kanwowe z adresem, z nazwą strony. Natomiast ja będę tą stronę wykorzystywała jako strona zapisu. No i Canva nie ma możliwości, tak jak wam mówiłam wcześniej, żeby zbierać maile czy jakiekolwiek zapisy. Dlatego ja swoją stronę podepnę pod platformę Systemy.io, na której znajduje się, że tak powiem, no, mój biznes. A dlaczego Systemy.io? Dlatego, że to jest najlepsza i najtańsza platforma, jaką do tej pory znalazłam, właśnie do prowadzenia swojego własnego biznesu. I możesz korzystać z niej za darmo, praktycznie cały czas, jeżeli tylko masz taką ochotę, ale jeżeli zdecydujesz się na rozszerzenie swojego planu do planu płatnego, wtedy z moim linkiem partnerskim też otrzymasz 30% rabatu. No i dobrze, i jak wam się to podoba, powiedzcie. Uważam, że jako strona taka, wiecie, która ma na przykład być wizytówką, czy portfolio, czy na przykład stroną naszego biznesu, jest bardzo fajna i przyjemna. Nie wydaliśmy na nią praktycznie nawet złotówki, bo i Canwę mamy darmową, i wszystkie elementy, które w Canwie tutaj są darmowe, i hosting mamy darmowy, i domenę mamy darmową, także tak naprawdę potrzebowaliśmy tylko paręnaście minut i stronę mamy gotową, tak? No i teraz już wiesz, jak stworzyć stronę w Canwie, która jest stroną za darmo i bardzo szybko stworzoną. I jeśli chcesz zobaczyć moją stronę w praktyce, to zapraszam cię serdecznie do zapisania się na listę oczekujących na kurs Canva od A do Z. I link do tej strony znajdziesz w opisie. Znajdziesz link zarówno do tej strony, do tego szablonu, jak i do mojej strony, gdzie można dokonać zapisu. I pamiętaj, że dla zapisanych jest specjalny rabat w wysokości 20%. Nie przegap okazji. Linki do Hostingu i do Systemy.io oraz do listy zapisów na mój kurs o Canwie zostawiam w opisie tego filmu. A ty po prostu zgarnij rabaty i prowadź swój biznes szybko i tanio. Bardzo ci dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmiku i mam nadzieję do zobaczenia w przyszłą środę. Pa!